Witam serdecznie. W dzisiejszym shorcie poruszymy kwestię bezpieczeństwa danych w lokalnych sieciach komputerowych. Pokażemy, jak łatwo, przy odrobinie wiedzy i umiejętności, a także znajomości funkcji sprzętu sieciowego, podejrzeć, jakie dane użytkownicy w sieci przesyłają, a także z jakich stron korzystają. I żeby była jasność, dzisiejszy odcinek to nie jest lekcja hakowania, ani pokaz jednej z metod kradzieży danych użytkowników, to tylko przestroga dla wszystkich zapominalskich amatorów administratorów, którzy zostawili otwartą furtkę i nie zabezpieczyli dostępu do urządzeń sieciowych pracujących w ich lokalnych sieciach komputerowych. Do tego, aby uświadomić Wam, jak niebagatelne znaczenie ma zabezpieczanie dostępu do konfiguracji urządzeń sieciowych, wykorzystam dzisiaj zarządzalny przełącznik TP-Link oraz oprogramowanie Wireshark. Topologia sieci na dzisiaj prezentuje się właśnie tak. Na jednej z maszyn zainstalowany i skonfigurowany jest już serwer FTP. Druga maszyna to komputer użytkownika, niczego nieświadomego, zwykłego zjadacza sieciowego chleba, który beztrosko korzysta z usług sieci. No i jest jeszcze trzeci komputer, za pomocą którego będziemy zmieniać konfigurację przełącznika, no i oczywiście podglądać, co nasz użytkownik w sieci przesyła. To zrealizujemy sobie oczywiście za pomocą programu Wireshark. Dzisiaj wyjątkowo nie pracujemy na maszynach wirtualnych, ale na fizycznym sprzęcie, czyli na takim, który na co dzień pracuje w sieciach komputerowych. Zanim zaczniemy, to może kilka słów wstępu do tego, co dzisiaj zrobimy. Praktycznie każdy zarządzalny przełącznik sieciowy posiada funkcję klonowania portów. Czasem nazywa się to lustrzanym odbiciem lub też kopiowaniem portów. Jakbyśmy tego nie nazwali, chodzi o to, że możemy tak skonfigurować switcha, aby kopiował ramki z portów, do których podłączone są komputery użytkowników na jeden, konkretny port. My dzisiaj skonfigurujemy przełącznik tak, aby dane z portów pierwszego i drugiego kopiowane były na port 10, do którego podłączył się nasz złoczyńca. Wszystko, co przechodzić będzie przez port pierwszy i drugi, czyli wszystkie dane, skopiowane zostaną na port 10, co pozwoli nam podejrzeć, co użytkownik w sieci robi. No to zaczynamy. Na komputerze złoczyńcy odpalamy przeglądarkę i wprowadzamy adres IP do konfiguracji przełącznika. Skąd wiadomo, że to ten adres? Łatwo to sprawdzić w sieci. Z reguły urządzenia TP-Link mają właśnie taki adres konfiguracyjny. Jeśli administrator go nie zmienił, no to pojawi się okno logowania, tak jak teraz. Standardem w TP-Linkach jest również mega skomplikowane login i hasło logowania. Jeśli nie zostały zmienione, to wystarczy wpisać admin. Jak widzicie, niewiele zajęło podłączenie się do panelu konfiguracyjnego. No to czas na działanie. Wybieramy zakładkę Switching, następnie Port Mirror. Tutaj mamy listę klonowanych portów. Wybieramy pierwszą grupę i edytujemy. Mirroring port to będzie port, na który kopiować będziemy ramki. Wybieramy zatem port 10 i zapisujemy zmiany. Następnie wskazujemy porty, z których dane chcemy kopiować. Będą to port pierwszy i drugi. Zanim zapiszemy konfigurację, zmieniamy jeszcze na Enable te opcje tutaj. Dzięki temu kopiowany będzie zarówno ruch przychodzący, jak i wychodzący z tych portów. Zapisujemy zmiany. To tyle, jeśli chodzi o konfigurację przełącznika. Zobaczcie, jakie to banalne. Wszystko, co od teraz przechodzić będzie przez karty sieciowe komputerów podłączonych do portów pierwszego i drugiego, trafi automatycznie na port 10, a dzięki Wiresharkowi wszystko to będziemy mogli podejrzeć. Odpalamy zatem sniffer na kompie podłączonym do portu 10, no i zobaczmy, co tam użytkownik robi w tej sieci. Pracując w warunkach laboratoryjnych, moje stacje nie mają dostępu do neta, ale spróbujmy na komputerze użytkownika wykonać jakąś komunikację, na przykład wysłać pinga do serwera FTP. Tutaj lecą pingi, a tutaj na moim komputerze wszystko jest przechwytywane. Tak więc widzicie, że udało nam się zmusić przełącznik do nielegalnych działań. No to teraz pora na pokazanie możliwości i zagrożeń, jakie niosą za sobą takie działania. Połączymy się z serwerem FTP na komputerze użytkownika i prześlemy jakieś dane. Odpalam klienta FTP, no i konfiguruję połączenie z serwerem. OK, logujemy się. Jak pamiętacie z odcinka o Wiresharku, dane logowania i hasło będziemy mogli już łatwo odczytać. Ale zobaczmy jeszcze, czy jesteśmy w stanie odczytać, jakie dane użytkownik do serwera przesłał. Wyślijmy może jakiś obraz. Może ten. Gotowe. No to teraz wracamy do Wiresharka i zobaczmy, co tam mamy. Najpierw odfiltrujmy sobie dane. OK. No i jak widzicie, login i hasło jak na tacy. No ale prawdę mówiąc, to dla nas nic nowego. To już robiliśmy. Zobaczmy, co z naszym obrazkiem. W polu filtrowanie wpisujemy FTP Data. OK. Weźmy pierwszy lepszy pakiet od góry. Prawy przycisk myszy. Wybieramy podążaj. Dalej strumień TCP. To, co tutaj widzimy, to jest nasz przesłany plik. Co prawda w nieco ciężko strawnej postaci, ale jednak. Spróbujmy go zapisać do postaci bardziej dla nas jadalnej. Klikamy w listę Pokaż i zapisz dane jako i wybieramy surowe dane. Następnie klikamy Zapisz jako, podajemy dowolną nazwę z rozszerzeniem i gotowe. Teraz odpalamy plik
I już widzimy zdjęcie z imienin cioci. Skąd wiedziałem, że plik ma rozszerzenie JPG? No widać to tutaj, po początku tego ciągu znaków. Oczywiście dane FTP to tylko przykład. Do naszego komputera trafią wszystkie dane, jakie użytkownik komputera będzie wymieniał. Również dane logowania do witryn, które nie stosują szyfrowania, czy też adresy stron, z jakich korzysta. Jak widzicie, da się podejrzeć to, co robią użytkownicy sieci, bez specjalnego wysiłku. Oczywiście pokaz ten był wcześniej przygotowany i miał wiele wstępnych założeń, które atak nam ułatwiły. Niemniej jednak widzicie, jak łatwo jest przejąć dane użytkowników, jeśli administrator zapomniał zabezpieczyć przełącznika. A tak naprawdę wystarczy zmienić chociażby domyślny adres IP konfiguracji oraz login i hasło do panelu administratora, nie wspominając już o trochę bardziej zaawansowanych metodach, jak chociażby utworzenie osobnego VLAN-u do zarządzania przełącznikiem. Metoda, którą przedstawiłem, nie musi służyć jedynie do nielegalnych celów. Jest również często stosowana przez samych administratorów, jeśli ci chcą badać przepływ danych pomiędzy urządzeniami w swoich sieciach. Oczywiście tylko w celach diagnostycznych. Pamiętajcie również o tym, że nie jest to metoda w 100% skuteczna, bo jeśli chcemy kopiować cały ruch na jeden port, a przełącznik nie jest zbyt wydajny, to w pewnym momencie zacznie gubić ramki i kopiować niepełne dane. Dlatego działajcie ostrożnie z tą metodą. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym shorcie. Pozdrawiam!